No to zaczynamy. POPcast po raz 5. No i właśnie w ten sposób zaraziłam was po raz kolejny tą piosenką i teraz wszyscy będziemy ją nucić. Witam, Katarzyna Borowiecka. Kto tu trafił przez moją audycję w radiowej Trójce? Ręka do góry. Tym, którzy trafili tu innymi drogami, przypomnę, że w każdą niedzielę o 12:00 zanurzamy się w popkulturowej pulpie, żeby wyciągnąć z niej co smaczniejsze i atrakcyjniejsze kąski. Przed nami oczywiście podsumowania, rok się kończy, dekada się kończy, zaczynamy lata 20, ale w POPcaście dzisiaj kontynuacja wątku wiedźmińskiego. Kontynuacja, bo fragmenty rozmów z Anią Czalotrą, Freją Allan i Joanne Beatty prezentowałam już w Trójce. Jeśli nie zdążyliście posłuchać, zajrzyjcie na facebookowy profil audycji ABC Popkultury. Tam znajdziecie linki do archiwalnych programów, a za chwilę ciąg dalszy spotkań z Yennefer, Ciri i Jaskrem. Pojawi się też dziś w POPcaście Kaja Klimek, publicystka popkulturowa, prowadząca program o serialach w TVN Fabuła, a porozmawiamy o tych serialach, na które nieco trudniej trafić, bo nie widzimy ich na każdym billboardzie i przystanku autobusowym, ale na które warto trafić. To nasz plan na epizod 5. Na początek małe podsumowanie tego, co widziałam i czytałam od czasu epizodu 4. A wy widzieliście już 9. epizod Gwiezdnych Wojen, powrót J.J. Abramsa, Skywalker Odrodzenie. Oczywiście można się całkiem fajnie bawić w kinie na tym filmie i to bawić dość długo, ale niestety nie tego oczekiwałam od kontynuacji Ostatniego Jedi. Są tu oczywiście wątki pięknie poprowadzone. Jest na przykład pożegnanie księżniczki Lei, generał Organy i to jest scena podniosła i intymna jednocześnie, taka jak powinna być, ale jest tu też tyle głupotek na minutę, że chyba rzeczywiście trzeba wyłączyć myślenie i po prostu podziwiać robotę specjalistów od strony wizualnej filmu. Internet oczywiście znów podzielił się na dwa obozy. Bardzo mi się podobał memowy komentarz znaleziony w sieci, że ten film był written and directed by Reddit. No bo oczywiście J.J. Abrams pokłonił się przed fanami, no ale czy to fani powinni pisać scenariusz takiej produkcji? Podejrzewam, że i tak wybierzecie się do kina, no bo to jednak finał gwiezdnowojennej sagi i to zobowiązuje. Finał, ale przecież nie koniec naszych wizyt w odległej galaktyce. Mandalorianin zapewne wkrótce legalnie w Polsce będzie do obejrzenia razem z wejściem platformy Disney+, a w przygotowaniach są też kolejne seriale o losach Obi-Wana Kenobi, między zemstą Sithów a nową nadzieją. Do roli wróci Ewan McGregor. Dostaniemy też historię Cassiana Andora, jednego z bohaterów bardzo udanego filmu Łotr 1 i w tej roli zobaczyliśmy i zobaczymy Diego Lunę. A jeśli potrzebujecie czegoś mniej monumentalnego w kinie, Kod Dedala. Hollywoodzka historia zrobiona z europejskim szarmem i stylem. Inspiracją do napisania tego scenariusza była dla twórców wiadomość, że Inferno Dana Browna tłumacze tłumaczyli w odosobnieniu i odcięci od świata, żeby uniknąć wszelkich wycieków informacji. I tutaj też mamy na ekranie kontynuację bestsellera, tytułowy Kod Dedala i 9 tłumaczy zamkniętych przez wydawcę na 2 miesiące w bunkrze pod Paryżem. I gdybyż to wszystko było takie proste. Sporo się tu dzieje, sporo zaskakuje, a mnie dodatkowo bardzo cieszy znakomita obsada, dodajmy europejska, bo jest tu i włoski gwiazdor Riccardo Scamarcio, jest Olga Kurylenko i jest znakomity, znany m.in. z Czarnego Lustra i z The End of the Fucking World Alex Lotter. O serialach będzie dzisiaj sporo, więc teraz powiem tylko, że ostatnio skupiam się na produkcjach europejskich i to głównie po francusku. A co do książek, to może mało popkulturowo, ale zagłębiam się ostatnio w poezję Zuzanny Ginczanki, opatrzoną pasjonującym komentarzem profesor Izoldy Kiec w tomie wierszy zebranych i czytam z rosnącą satysfakcją kolejny tom od profesora Ryszarda Koziołka. Wiele tytułów. A teraz zmiana tematu. Wiedźmin jest ostatnio wszędzie oczywiście. Od premiery powiedziano i napisano już chyba wszystko. Ja oglądając, przyznam, wyłączyłam sobie wewnętrznego szydercę. Spiłowałam oczekiwania jak Geralt rogi i dobrze się bawiłam. Oczywiście widząc różne niedostatki tej produkcji, ale skupiałam się na plusach. Na przykład Sophie Holland, reżyserka obsady, sprawdziła się tu znakomicie i jej zadanie zostało wykonane w 185%, jeśli można tak powiedzieć. Co mnie cieszy, to też to, że po prostu ta historia trafiła do 190 krajów i z facebookowego profilu Tomka Bagińskiego dowiedziałam się między innymi, że są informacje, że zainteresowanie sagą Andrzeja Sapkowskiego wzrasta, co może tylko cieszyć, przyznacie, prawda? Ja jestem ciekawa, co będzie dalej i jakie wnioski twórcy wyciągną z tej pierwszej przeprawy z fanami i z antyfanami, ze sporym rozbawieniem i wciąż
starając się nie dopuszczać do siebie negatywnych emocji, to chyba sprawiła okołoświąteczna atmosfera, to do mnie niepodobne. Śledziłam recenzję Wiedźmina. Najbardziej mi się podobało, jak zagranicznym dziennikarzom nie zgadzała się liczba samogłosek w imionach, w nazwiskach i nazwach miejsc. I jestem też wielką fanką, #sarkazm, hashtagu nie żebym był rasistą, ale kto widział czarne elfy? Kto widział czarne driady? Otóż sypnę hojnie grosza każdemu, kto mi pokaże białe elfy i białe driady. Z radością je poznam, naprawdę. No dobrze, może nie do końca jednak wyłączyłam sobie tego wewnętrznego szydercę. Okej. Faktem jest również, że wszyscy, którzy zobaczyli Wiedźmina, śpiewają teraz tę samą piosenkę, od której zaczęliśmy. I to śpiewają w różnych wersjach językowych. A z aktorami i twórcami serialu spotkałam się w Warszawie jeszcze przed premierą, co miejcie na uwadze słuchając ich opowieści, bo wtedy, kiedy rozmawialiśmy, nie widzieli jeszcze wszystkich odcinków. Postanowiłam również nie nakładać tłumaczenia na odpowiedzi, bo zawsze uważam, że warto tych głosów oryginalnych posłuchać i warto wyczuć osobowości rozmówców, ale nie obawiajcie się, wersja polska też nastąpi. Ania Czalotra i Freya Allan, obie filigranowe, obie bardzo młode, choć Ania ma już za sobą aktorskie studia i kilka mniejszych ról, ale dla obu z nich Wiedźmin jest początkiem nie tylko globalnej rozpoznawalności, ale i zderzenia się z oczekiwaniami fanów. Podczas całej produkcji, zanim nawet zaczęła się produkcja, internet na różnych swoich forach huczał zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi reakcjami na ich obsadzenie, na ich wygląd, na ich domniemane możliwości lub na ich domniemany brak. Oczywiście to nie dziwi, bo to jest produkcja na podstawie uwielbianej historii, wzbudzająca ogromne zainteresowanie. No ale jak aktorki czuły się z tym tuż przed premierą? Wróciły nerwy. Oh gosh, Suddenly my stomach just dropped. yeah, I know, it's funny, and you know, we've been on this wave since last October, but still, when people say this to me, I think both our stomachs drop, because hearing it is it's still very odd. It doesn't feel real, almost. And yet we know it is. We've been to the premiere, we're speaking about it every day. Od ubiegłego października, odpowiada Ania, jesteśmy na tej fali. Ale wciąż, gdy ludzie o tym przypominają, obie się stresujemy, bo to bardzo dziwne doświadczenie, wręcz nierealne. Chociaż przecież doświadczamy tego codziennie. Codziennie o serialu rozmawiamy, jesteśmy na kolejnych premierach. Dopiero kiedy zaczynamy o tym mówić, tutaj włączyła się Freya, przychodzi to stresujące uczucie. Wszystko inne to praca. A w pracy się o tym zapomina. But almost doing it is different to, you know, doing all these things is because you're, for me anyway, because I'm there in the moment and I'm doing a job, and it's when I actually sit down and I talk about it that I go, oh my god. Yeah, it's one thing talking about your character, but then talking about how the world is going to respond to that is a different thing. Also, I'm just not really necessarily focusing on that when I'm actually doing all this and the premiere and everything. It's only when I actually properly sit and think or get told by the many people that tell us that I really go, yeah, I'm the same. Kiedy mówimy o naszych postaciach, prezentujemy je na premierach, jesteśmy w trybie pracy. Dopiero kiedy usiądziemy i zastanowimy się nad tym, jak świat może zareagować, kiedy ktoś nam o tym przypomni, a ciągle się nam o tym przypomina, wtedy robi się nerwowo. I'm the same. The best way is not to worry about it and do your job. Exactly. yeah, you're totally right. Czyli najlepszy sposób to nie myśleć o tym i po prostu robić swoje. Zdjęcia do serialu na Węgrzech, na Wyspach Kanaryjskich i w kilku innych miejscach trwały nieco ponad 8 miesięcy. Dodajmy tych chłodniejszych miesięcy w roku. Ja sama, mając okazję przez jeden dzień na początku kwietnia obserwować pracę na planie ekipy w Ogrodzieńcu, marzłam jeszcze bardziej, kiedy widziałam, jak marzną aktorki. Powstawała jedna maleńka scena ostatniego odcinka i aktorki w niej grające, kiedy tylko podało hasło stop, od razu okrywały się puchowymi kurtkami. Otóż podobno tak było przez cały czas, bo kiedy zapytałam o wspomnienia z tych miesięcy, o to, czy mają jakieś ulubione miejsca, rekwizyty, sceny, powiedziały, pamiętamy głównie butelki z gorącą wodą i ogrzewacze do rąk. Hot water bottles and hand warmers. Absolutely. I mean, I didn't have many indoor scenes. In Ep 1 there was some amazing, like the hall. It was ginormous, and we always say like they do, you know, every little details that won't get seen on screen, but at the same time I really appreciate it. I'm sure you do as well, because it's kind of, even if it's not on screen, going into a room and going, wow, this is where Ciri's room, this is what Ciri has in her room, or this is what would be in the hall. You know what I mean? It really kind of
totally transports you. Yeah, they were amazing, but I spent most of my time outside frozen. Freja wspomina, że nie miała wprawdzie zbyt wielu scen we wnętrzach, bo głównie biegała po lesie, ale wielka sala na Zamku Królowej Kalantę zrobiła na niej spore wrażenie. Scenografia była tak przygotowana, że niektóre drobiazgi będą dla widzów niewidoczne, ale aktorom bardzo pomagały wejść w świat, poczuć go i poczuć postać. Nawet jeśli tego nie widać na ekranie, wejść do pokoju Ciri i zobaczyć, co w nim miała, to był pierwszy krok do wejścia w skórę bohaterki. No ale większość czasu Freja jednak spędziła skostniała w lesie. Ania Czalotra, czyli Yennefer, miała więcej scen we wnętrzach bardzo różnorodnych i w dodatku w bardzo różnorodnych kostiumach. Ta szafa Yennefer nie była jednak dla niej zbyt kusząca. I don't think I wanted to keep any of them. I think that's for Yennefer's closet. I kept my bathrobe because it was like no bathrobe I'd ever seen. And I will probably wear it out because it's very pretty. To były rzeczy w stylu Yennefer, więc żadnej nie chciałabym zatrzymać, mówi Ania, ale zatrzymałam szlafrok z planu. Jest to olśniewający. Prawdopodobnie będę go nosić jako sukienkę. Jak już mówiłam w audycji poświęconej Wiedźminowi, niestety nie było okazji, żeby porozmawiać w Warszawie z Lauren Hissrich, showrunnerką serialu, bo po wyczerpujących tygodniach spędzonych w podróżach promocyjnych po prostu opadła z sił, zachorowała, ale ponieważ wiele razy na wielu polach mówiła o swojej pasji do tego przedsięwzięcia, zapytałam o współpracę z Lauren aktorki Anię Czalotrę i Freję Allan. Dla Ani to współpraca z Lauren była jednym z wabików, które przyciągnęły ją do serialu. Yeah, one of the first reasons I wanted to do this project was because of Lauren. Because I didn't know anything about this character, and it was Lauren's ambition, thoughts about the show, what she wanted to do with it, which first attracted me actually. Nie wiedziałam dużo o mojej bohaterce, więc to ambicja Lauren, jej pomysły, jej wizja serialu sprawiły, że chciałam wziąć w tym udział. And she's been an incredible person to have on this team, to have lead this team, because she is so passionate about this show and not only thinks about the bigger picture but also protects the character's emotion and your response to the character, and she's very open to hearing every voice in a room before making a decision, and that is a true leader, and she really has been. Like, without Lauren, we wouldn't have what we have. And everyone has the same response that I've spoken to when they work with her, having worked with her. And that is that she is an extraordinary person. To znakomita osoba do kierowania zespołem, pełna pasji dla tej historii. Dbała nie tylko o szeroką perspektywę, ale też bardzo chroniła emocje poszczególnych bohaterów. A także nasze, aktorów i nasze reakcje na postać. Lauren zawsze była otwarta na wszystkie głosy, wszystkie opinie, zanim podjęła decyzję. Tak postępuje prawdziwa liderka. Bez niej byśmy tego nie osiągnęli. Rozmawiałam z wieloma osobami o Lauren. Wszyscy mówią to samo. Jest niesamowitą osobą. W tym momencie patrzyłam w oczy Ani, prywatnie brązowe, i nie mogłam sobie odmówić komentarza, że nie mogę uwierzyć, że nie są fioletowe. Because I know, they suit me so much, don't they, violet eyes? But that is Yennefer for me, the violet eyes. Tak, wiem, o czym mówisz. Bardzo mi pasują te fioletowe. I'd love one. I'd love them. I'd love one eye. No, whenever I get home after playing a character, sometimes I'll take my hair bubble out, or I'll go for a shower straight away to wash everything off. But in this case, I just need to take out the purple contacts. Kiedy wracam do domu po spektaklu albo dniu na planie, czasem muszę zmywać z siebie postać. Tym razem musiałam tylko wyjmować szkła kontaktowe. I na moment jeszcze z Freją wróciłyśmy do Lauren Hissrich. Freja stwierdziła, że w sumie zgadza się ze wszystkim, co powiedziała Ania. I mean, I feel like Anya pretty much summed it up. She's inspires me constantly. Even when she's just speaking, I sometimes just sit there and I'm just watching her in awe. And like we always say, the fact that she's a so mum. She's a mum as well, and she does all this as well. It's like she's an inspiration for me. Kontakt z Lauren jest dla mnie bardzo inspirujący. Czasem siedzę obok niej na wywiadach, zasłuchana w to, co mówi. W dodatku jest mamą 2 chłopców i robi to wszystko. W czasie, kiedy nie mogła jeszcze zbyt wiele ujawniać z tego, co działo się na planie Wiedźmina, Lauren wrzucała na swoje media społecznościowe rysunki swoich dzieci i na tych rysunkach były impresje z planu Wiedźmina. To musicie przyznać, dosyć pomysłowe i dowcipne.
To było bardzo miłe spotkanie ze zmęczonymi już nieco Anią Czalotrą i Freją Allan. Miłe było również spotkanie z Joeyem Beatty, czyli serialowym Jaskrem. Nie tak zmęczonym, bo on nie we wszystkich premierach na świecie brał udział. Wszyscy już, którzy widzieli, także ci, którzy nie widzieli, także ci, którzy widzieli i bardzo, ale to bardzo im się nie podobało, chcąc nie chcąc, mają w głowie piosenkę Toss a Coin to Your Witcher. Joey Beatty pojawił się na ekranie wcześniej w kilku produkcjach, w mniejszych rolach. Grywał też w teatrze. Do jednej ze sztuk zresztą nauczył się grać na lutni, co przydało się na castingu do roli Jaskra. Nie bez znaczenia było także to, że już na planie świetnie dogadywał się z Henrym Cavillem. Well, firstly, working with Henry was just really a delight. We got on really, really well. First time I met him, we were laughing within minutes. We were having a great time throughout the shooting process. In between takes, we are always making each other laugh and having a giggle, which is really important for our chemistry. It is very, very easy to pretend to be his best friend. Praca z Henrym to czysta przyjemność. Szybko złapaliśmy kontakt, świetnie się bawiliśmy. Bardzo łatwo jest udawać jego najlepszego przyjaciela. In terms of the characters, Jaskier and Geralt start out in for those who've read the books, in a slightly tumultuous place. It's not necessarily entirely two-sided. It's Jaskier determined to be his friend, and Geralt wondering why in the blazes this guy is following him around everywhere. But I think underneath all of we have a lot of fun, we laugh in this, and within the show, Geralt's curmudgeonly grumpiness comes across, but there is a fantastic depth to Henry's performance that brings out a fantastic friendship between the two characters, something that is largely unspoken. A jeśli chodzi o naszych bohaterów, oczywiście zaczyna się to nieco inaczej. Jaskier bardzo chce zaprzyjaźnić się z Geraltem. Geralt raczej zastanawia się, dlaczego ten dziwny człowieczek wszędzie za nim chodzi. Geralt jest głurowaty, ale tu właśnie świetnie widać głębię kreacji Henry'ego, która wydobywa na światło tę fantastyczną przyjaźń, wydobywa bez pomocy słów. And that for me was incredible to explore. It wasn't necessarily to do with what you say, because Jaskier talks a lot. But it wasn't necessarily to do with what I'm actually saying. It's to do with the actions that these characters go through. You can talk all you like, but if you are the one person still there at the end of the day, bringing your best friend soup when he's just killed a ton of monsters, then they're the people that you want to surround yourself with in your life. And that relationship is going to be really interesting to explore in season 2 and beyond, hopefully, to kind of strip away a lot of the humor, obviously keep all of the fun that we have, but explore that profound sense of loyalty that the two have for each other. To było bardzo ciekawe dla mnie jako aktora, że nie chodzi właściwie o to, co Jaskier mówi, a mówi dużo, ale o to, co się dzieje między tymi dwoma bohaterami. Możesz gadać ile chcesz, ale przyjacielem jest ten, który, kiedy miałeś ciężki dzień, zabiłeś całą watachę potworów, przynosi ci zupę. Takimi ludźmi chcesz się otaczać. Joey mówi, że jest bardzo ciekawy, jak ten związek będzie się rozwijał w kolejnym sezonie i miejmy nadzieję w następnych i jak będzie się rozwijało to poczucie lojalności między Jaskrem i Geraltem. Tuż po tym, jak dostał rolę Jaskra, po wielu rozmowach z Lauren na temat drogi i historii tej postaci, Joey Beatty zaopatrzył się w książki i, jak mówi w moim tłumaczeniu, pożarł je jednym kłapnięciem. I adored the books when I read them very, very quickly. I think I read them in the space of about 3 weeks. So I know everything that happens. I have no idea in which book that things happen. Przeczytałem książki w ciągu 3 tygodni, więc znam kolejne wydarzenia, ale nie pytaj mnie, w której książce co się dzieje. Pochłonąłem je, bo chciałem poznać ogólny ton wiedźmińskiej historii. Ton, który nadał tej opowieści pan Sapkowski. Świat, który stworzył, ale też ton mojej postaci. I devoured the books voraciously in order to, more than anything, get a tone. Like to understand not only the tone that Mr. Sapkowski writes in and the world in which we're living in, but also the tone that Jaskier has. It's not so much about single moments or scenes for Jaskier. I mean, he has fantastic lines and fantastic moments throughout the text, but for me it was about absorbing him as a complete character, as the three-dimensional character that Mr. Sapkowski has written and that Lauren has adapted. Nie chodzi tu o pojedyncze wydarzenia z udziałem Jaskra, a ma wiele fantastycznych, ma też fantastyczne kwestie. Chodziło mi bardziej o poznanie, wchłonięcie jego postaci jako wielowymiarowej całości, tak jak go napisał Sapkowski, a potem zaadaptowała Lauren. I dalej chciałbym pokazywać, że to nie jest tylko ten koleś, który sypie żartami. Moving through that, I want to
continue making him as a three-dimensional character, that he's not just the guy who says the jokes, that he... Well, exactly. Well, maybe not silent back, maybe really silent because he's not there, because he's run away from combat. Yeah, that's the reason. Bo to jest, dodałam, i sam Jaskier tak się w drugim odcinku reklamuje Wiedźminowi, ciche wsparcie. Na co Joey tak bardzo ciche, zwłaszcza, że ucieka z pola bitwy, więc go nie słychać. Przypomniałam, że to ciche wsparcie, czyli silent backup, to są słowa Jaskra, na co Joey lekko się obruszył. Wiem, znam swoje kwestie. Silent backup. No, I know my words. Yeah. Ostatnie? Last one. I zapytałam, a to już było ostatnie pytanie, bo byliśmy bardzo pilnowani, o piosenki. Ile ich Jaskier śpiewa w pierwszym sezonie? Bo ta najważniejsza, o której już kilkakrotnie dzisiaj wspominałam, na stałe wbiła nam się do głów. How many songs do you sing? Because the first one about Geralt is very catchy. After hearing it for the first time, I still have it in my mind. So could you tell me something about the songs? The songs were written by the spectacular Sonia Belusover and Jonah Astonelli, are wonderful composers. Piosenki napisały nasze fantastyczne kompozytorki, mówi Joey, Sonia Białołusowa i Jonah Astonelli. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy, Joey był jeszcze przed obejrzeniem serialu, więc nie wiedział, czy czegoś nie wycięto, ale w sumie piosenki są 4, niektóre nieco sprośne, przyśpiewki, żeby uwypuklić tę stronę natury Jaskra, czyli wędrownego barda, a Toss a Coin to Your Witcher, która kończy drugi odcinek i jeszcze przed premierą została zaprezentowana publiczności, to pierwszy moment, kiedy Jaskier uświadamia sobie, jaką siłę ma opowiadanie historii. Co może tym zrobić dla siebie, ale też jak może swoją pieśnią zmienić oblicze kontynentu. I sing, I've not seen the show yet, so they may have cut some stuff, but I think I sing 4 songs in the current version of the show. Some of them are little fun little ditties and establish the sort of the playful side and the bardic side of Jaskier, but Toss a Coin to Your Witcher, which completes the second episode that's already been released, is the first time that Jaskier understands the power of storytelling and what it can do for him personally, but also how it can shape the makeup of the continent around them. So I'm really looking forward to exploring the music going forward, because I had the best time doing it. I was sick as a dog when I recorded them. Really? So I really hope that please forgive me if I sound terrible on them. Sounds fantastic. Oh, thank you. Muzyka też zaostrza apetyt Joeya na kolejny sezon, bo świetnie się bawił nagrywając, chociaż podobno był wtedy bardzo chory i ma nadzieję, że nie było tego słychać. Zapewniłam go, że nie było słychać. It's been amazing. Thank you so much. Joey Beatty, myślę, że to dla wielu było jedno z największych odkryć tego Netflixowego Wiedźmina, no bo że Cavill świetnie wygląda, umie walczyć i lubi zwierzęta, to wiemy z jego profilu na Instagramie, prawda? Stan na tydzień po premierze jest taki, że Wiedźmin jest aktualnie najwyżej ocenianym oryginalnym serialem Netflixa na Internet Movie Database, wyżej niż Stranger Things, niż Black Mirror, niż The Crown, niż Ozark. I podumajmy o tym przez chwilę, ale nie za długo, bo przed nami jeszcze jedna zmiana tematu. Nawet gdybyśmy bardzo nie chcieli dowiedzieć się czegokolwiek o Wiedźminie, byłoby to trudne do osiągnięcia, bo musielibyśmy chodzić ulicami z zamkniętymi oczami. Sama Lauren Hisrick pisała na Twitterze dzień przed premierą: kiedy wyglądam przez okno hotelu w Warszawie, patrzą na mnie fioletowe oczy Yennefer. Są wszędzie, podobnie jak błękitne oczy Ciri i zmutowane spojrzenie Geralta. Pomyślałam, że warto wspomnieć też o kilku tytułach, które nie mają żadnej promocji, przez co być może trudniej na nie trafić, albo więcej czasu nam zajmuje ich odkrycie, co nie znaczy, że nie warto, a o typy poprosiłam publicystkę popkulturową prowadzącą w TVN Fabuła program o serialach Kaję Klimek. Tak, ja mam taki swój serial, który oglądam i zawsze mi się jakoś tak robi dziwnie ciepło, jak o nim myślę, chociaż to zabrzmiało dziwnie w kontekście tytułu Mrs. Fletcher właściwie, bo jej się też robi dziwnie ciepło w różnych momentach, ale to nie dlatego. Mam na myśli to, że to jest serial właśnie w skali mikro, tam mamy dosłownie garstkę bohaterów, krótkie odcinki, jest to obyczajówka, jakby nie było, właśnie z Katrin Hahn w roli głównej, która odkrywa życie erotyczne po 40, kiedy jej syn wyjeżdża na studia. No ale to jest tak wciągająca historia, jakby tak bardzo drobnymi kroczkami, bazując na rzeczach, z którymi się stykamy na co dzień, no bo
temat toksycznej męskości i toksycznej chłopackości już mamy bardzo mocno przeeksplorowany, ale nie w takim wydaniu jak tutaj, że dwutorowo idą historie mierzenia się właściwie z tym, jak świat ludzi trochę innych od nas wygląda, czyli mam na myśli ludzi, którzy prowadzą w przypadku matki bujniejsze życie seksualne, albo w przypadku tego syna ludzi, którzy myślą trochę inaczej niż on, kiedy on przyjeżdża na studia i którzy są inni, może bardziej otwarci, bardziej tolerancyjni. I to jest bardzo interesująca dla mnie historia, no i to gdzieś zupełnie jest z boku, no bo oczywiście jest to HBO, które skupiło się bardzo mocno i też zasadnie, no bo arcydzieło jest arcydziełem, mam na myśli Watchmen. Skupiło się na tym serialu w ostatnich miesiącach i tygodniach, ale tymczasem ja zachęcam, żeby zerknąć na ten serial, bo tak, jakby jest to mikro rzecz, ale taka naprawdę poruszająca. Scenarzystą jest Tom Perrotta, który znowu gdzieś tutaj się wiążą te wszystkie rzeczy. To jest scenarzysta i współautor Pozostawionych, których zrobił wcześniej Lindelof, więc to jest gdzieś takie dziwne przecięcie. Także do tego bym sięgnąć zachęcała. Poza tym ja też uważam, jakby ten pęd za nowością, że musimy jakby oglądać wszystkie rzeczy, które są na bieżąco, sprawia, że gdzieś nam wiele rzeczy jakościowych umyka. I znowu DOA to jest kierunek, w którym ja wszystkich wysyłam, bo ten serial jakoś zupełnie się prześlizgnął i już nie będzie go więcej. Chociaż wcale nie na pewno, bo być może to jest bardziej jeszcze rozkminione niż pomysły Damiana Lindelofa. Cały czas liczymy na to, że to jednak jest strategia pewna, związana z tym, jak się skończył drugi sezon. Tak, więc należy śledzić, co tam się wydarzy. Ale tak, no pod względem formalnym, konstrukcyjnym i też jakby takiego właśnie absolutnego rozwiązania wszystkich pętających fabułę i strukturę serialu sznurówek. To jest dziwna metafora, ale myślę, że wszyscy nadążają, o co mi chodzi. Że właśnie, a dlaczego by nie? A może właśnie idźmy w taką stronę, a może zróbmy jeszcze 7. warstwę, a może jeszcze niech to będzie jeszcze dziwniejsze niż ten pierwszy sezon, który był uber dziwny, ale fascynujący pod tym względem, więc to jest też coś, na co warto, myślę, zwrócić uwagę. No i żeby tą trójkę głównych dostarczycieli treści dopełnić. Homecoming na Amazonie. To też jest rzecz, ale super interesująco zrealizowana. Pierwszy raz w serialu Julia Roberts, no dla niektórych to jest jakiś wabik, powiedzmy. Jak dla mnie Shea Wiggum w serialu, który gra bardziej główną rolę niż 7. plan, to też jest też eksperymenty formalne z ekranem. No, ciekawe rzeczy i też zupełnie rzecz niezauważona. Jest jeszcze jeden serial, który ja będę oglądać, jak tylko znajdę na niego czas, bo w ogóle o nim nie słyszałam, dopóki ktoś mi o nim nie powiedział. Więc ja też o nim mówię teraz. This is Us. Nie wiem, czy ty znasz go. Z tytułu tylko. Z tytułu. No to jest kolejny taki właśnie tytuł, który znamy z tytułu, a już od kilku osób słyszałam, że to jest naprawdę poruszająca opowieść rodzinna, która rozgrywa się na kilku przestrzeniach czasowych, czyli są przeskoki w czasie nieustannie między dziećmi a rodzicami i podobno łzy się leją i jest to super poruszające i bardzo takie właśnie dopięte na ostatni guzik, a dla fanów i fanek głównie Gilmore Girls, tam Milo Ventimiglia gra jedną z głównych ról, więc tak, pamiętamy. Także gdzieś tu się nostalgia z przyszłością spotykają, więc to są takie rzeczy, które bym, myślę, wyciągnęła. No bo właśnie, to chyba jest trochę naszym zadaniem, jak gadamy o tych serialach godzinami, ciągle snujemy jakieś wizje, zestawienia, łączymy ze sobą rzeczy, no to właśnie, warto też może odsunąć na bok te gigantyczne rzeczy, które siedzą na samym środku głównego nurtu. Fajnie też poszukać gdzieś dalej, także to są takie chyba przemyślenia w tym temacie. A ja do tego dołożę Better Things, czyli po polsku Lepsze życie, o zbliżającej się do 50 aktorce, która mieszka w Los Angeles, wychowuje 3 krnąbrne córki i próbuje jakoś utrzymać się w zawodzie. Tutaj w roli głównej Pamela Adlon, znakomita, gra tutaj właściwie rolę życia, tak mi się wydaje, i 3 sezony są już dostępne w Polsce. Żal nie skorzystać, więc podpowiadam. A 4 sezony ekspansji, też żal nie skorzystać, a 18 odcinków serialu Gdzie jest mój agent. To jest francuska komedia, złośliwa jak każdy Paryżanin, o agencji aktorskiej i jej pracownikach,
odcinkach. Każdy odcinek ma gwiazdę, która gra jakąś wersję bliższą lub dalszą od rzeczywistości samej siebie. I są tu na przykład Juliette Binoche, Monica Bellucci, Isabelle Huppert czy Fabrice Lucchini jako gwiazdy, no ale są też agenci, z których każdy oprócz kłopotów z podopiecznymi, a sprawiają oni mnóstwo kłopotów, ma także swoje życiowe sprawy, więc polecam wam również ten serial. A co wy byście dopisali do tej listy seriali, które warto znaleźć, warto gdzieś odgrzebać, warto po nie sięgnąć, warto ich poszukać? Na facebookowym profilu ABC Popkultury założyłam taki wątek. Odezwijcie się, zapraszam do rozmowy. O tym, co nam się najbardziej podobało w 2019 i co nas czeka w 2020, porozmawiamy w najbliższych wydaniach ABC Popkultury w Trójce, w ostatnią niedzielę Starego i w pierwszą niedzielę Nowego Roku, a ja lata 20. XXI wieku zacznę z Małymi kobietkami od Grety Gerwig, które już raz widziałam i są tak dobre, jak wszyscy piszą, a obsada to jest naszyjnik z pereł i diamentowa kolia do kompletu. W połowie stycznia wraca z drugim sezonem Sex Education, a potem w kinach Jojo Rabbit od Taiki Waititi, o którym czytałam już tak sprzeczne opinie, że wreszcie muszę to zobaczyć na własne oczy. No a jeśli to kogoś emocjonuje, to 13 stycznia poznamy Oscarowe nominacje za rok 2019. To tyle na dziś. Rzućcie grosz Wiedźminowi, jeśli go spotkacie. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka.